Jedną z konsekwencji reformy mediów publicznych przeprowadzonej w 2016 roku było odejście z pracy dużej liczby dziennikarzy, niestety często w wyniku zwolnień. Część dziennikarzy postanowiła zawalczyć o swoje prawa i skierowała sprawę do sądu, a fundacja postanowiła ich wesprzeć w tych działaniach. Dziś możemy mówić o pierwszych sukcesach. 3 dziennikarzy programu drugiego i trzeciego Polskiego Radia, redaktor Paweł Sołtys, Wojciech Dorosz i Marcin Majchrowski, którzy pod koniec 2016 roku zostali dyscyplinarnie zwolnieni z radia, na mocy ugody wracają do pracy na antenie na poprzednich warunkach. Dziennikarze zostali zwolnieni za to, że wstawili się za swoimi 2 koleżankami, które ich zdaniem zostały niesłusznie odsunięte od anteny. Bronili ich jako dziennikarze mediów publicznych, koledzy, ale przede wszystkim jako członkowie związku zawodowego. W ugodzie radio zgodziło się na większość żądań, które dziennikarze przedstawili w pozwie do sądu pracy. W szczególności dziennikarze wrócą do pracy w radiu, otrzymają też świadczenie pieniężne obejmujące m.in. okres pozostawania bez pracy. Radio musi też zapłacić łącznie kwotę 7,5 tysiąca złotych na rzecz Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Traktuję te ugody jako w pewnym sensie przyznanie się przez władze Polskiego Radia do tego, że decyzja o zwolnieniu dziennikarzy była bezpodstawna i niewłaściwa. Mam nadzieję, że ugody te zostaną potraktowane jako przestroga przez władze mediów publicznych przed stosowaniem podobnych praktyk w przyszłości. Chciałabym też, aby sprawy te dały nadzieję innym dziennikarzom mediów publicznych na to, że mogą skutecznie walczyć o swoje prawa.